Ach, kanon. To magiczne słowo, które wszyscy słyszeliśmy już tak wiele razy i to być może nie tylko w dyskusjach na temat Dragon Balla. Zdaje się, że każdy z nas wie, co to takiego jest, ale czy na pewno? Stawka, o jakiej mówimy, jest bardzo wysoka. Jeżeli coś jest kanoniczne, to znaczy, że warto się tym zajmować, znać to, a jeżeli nie, to można to pominąć, zbagatelizować, potraktować wręcz na równi z fikcją fanowską. Dywagacje na temat tego, co należy do kanonu Dragon Balla, spędzają fanom sen z powiek od bardzo, bardzo dawna. Być może u zarania popularności serii na zachodzie tak nie było, ale jestem pewien, że najpóźniej 10 lat temu temat ten stał się jednym z najbardziej kluczowych. Franczyza Dragon Ball jest na tyle rozbudowana, że faktycznie raczej potrzebuje uporządkowania i uświadomienia sobie, które z jej elementów współgrają ze sobą, a które wręcz przeciwnie. Trzeba jednak sobie powiedzieć, że zadanie to nie jest wcale banalne, jak mogłoby się wydawać. W tym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak należałoby je wykonać oraz czy rzeczywiście jakkolwiek ważna jest tutaj kategoria kanoniczności. Kwestia kanonu nie ogranicza się do Dragon Balla ani nawet do całego pola fantastyki. Pojawia się również na przykład na polu tekstów religijnych. Oczywiście nie tym zamierzam się tutaj zajmować, ale ten przykład jest wyjątkowo ważny. Posłużę się wiedzą elementarną, którą każdy z Was zapewne posiadł na pewnym etapie swojego życia. Mianowicie w poważnym rozumieniu słowa kanon, przynależność danego tekstu do kanonu wiąże się z jego prawdziwością, czy też ze wskazaniem go jako prawdziwego przez kompilatorów. To, co pozostaje poza kanonem, zyskuje status apokryfu, czyli czegoś może niekoniecznie fałszywego, ale raczej niepewnego. W fantastyce mamy jednak do czynienia z czymś dużo mniej wzniosłym, mianowicie z historiami, które z założenia są nieprawdziwe, tworzą jednak swój wewnętrzny świat. Jeżeli dana seria pozostaje pod kontrolą jednego twórcy przez cały okres swojego powstawania, to raczej nie powinniśmy spodziewać się problemów z wewnętrzną spójnością, choć, jak później wskażę, i to może się zdarzyć. Zamieszanie pojawia się, kiedy do akcji wkraczają inni autorzy, tworzący kontynuacje według własnej wizji. Często są one nadpisywane przez oryginalnego twórcę i wtedy pozostają zawieszone w nietypowej sytuacji. W zasadzie nie wiadomo, co z nimi zrobić. Z takimi problemami musiał zmagać się przez wiele lat świat Gwiezdnych Wojen, w którym oprócz pierwotnych filmów George'a Lucasa zaczęły pojawiać się komiksy, seriale, gry komputerowe, niosące ze sobą konfliktujące niekiedy historie, wprowadzające nowe postacie, miejsca i wydarzenia. Prawdziwi fani byliby postawieni przed kompletnym chaosem poznawczym, chcąc brnąć przez to wszystko na własną rękę. Właśnie aby temu zapobiec, pracownicy Lucasfilm powołali swój własny, oficjalny projekt Holocron Continuity Database, proponujący podział na poszczególne stopnie, czy też sfery kanoniczności oznaczane literami G, T, C, S oraz N. Kanon G miał najwyższą rangę i obejmował tylko filmowe części od 1 do 6 Gwiezdnych Wojen. Kanon T, telewizyjny, obejmował spójny z wydarzeniami filmowymi serial Wojny Klonów oraz powiązany z nim film pełnometrażowy. Kanon C to szeroki zbiór określający całą ciągłość, czyli continuity, historii uniwersum, do którego zaliczają się pozycje kanonów G i T oraz inne wskazane przez Lucasfilm, które nie konfliktują między sobą oraz ze wspomnianymi elementami ze zbiorów G czy T. Kanon S to oficjalnie licencjonowane media, które niekoniecznie trzeba uznawać. Został on wyodrębniony, aby pokazać autorom tworzącym pod szyldem Gwiezdnych Wojen, czego nie muszą koniecznie uwzględniać przy konstruowaniu fabuł swoich dzieł, aby zasłużyły one na umieszczenie w kanonie C. Pozostaje jeszcze jeden kanon, kanon N, czyli w zasadzie nie kanon, obejmujący z automatu wszystkie historie bez oficjalnej licencji oraz te z oficjalnych
które nijak nie dadzą się pogodzić z ustalonymi pozycjami kanonu C. Cały ten podział uległ dezaktualizacji po przejęciu Lucasfilm przez Disneya, ale historia przechowała go jako przykład spójnej, oficjalnej klasyfikacji, z którą każdy fan musiał się liczyć. Dlaczego go przytoczyłem w materiale dotyczącym Dragon Balla? Dla kontrastu. Musicie bowiem wiedzieć, że dla świata Smoczych Kul nic takiego nigdy nie powstało i prawdopodobnie nigdy nie powstanie. Grono autorów Dragon Balla jest mimo wszystko dużo węższe niż na przykład Gwiezdnych Wojen. Ogranicza się do samego Toriyamy, od niedawna także pomagającego mu Toyotaro, edytorów wydawnictwa Shueisha oraz zespołu Toei Animation odpowiedzialnego za anime. Żaden z tych podmiotów nie zdecydował się na jasne sprecyzowanie, co jest kanoniczne, a co nie, ponieważ uderzyliby tym samym w swoją własną pracę. Całkiem niedawno po internecie zaczęły krążyć zdjęcia grafik osi czasu przygotowanych przez Toei, na których umieszczone zostały niemalże wszystkie ich produkcje anime spod szyldu Dragon Ball, zarówno oryginalna seria i Z, jak i Super oraz GT. Zaistniał przez to niemały zamęt. Jedni uznali to za dowód, że tak naprawdę wszystko należy do jakiegoś urojonego kanonu. Inni oburzyli się na Toei, iż nie zwraca uwagi na możliwość pogodzenia ze sobą wielu z tych historii. Japońscy przedsiębiorcy zdają się tym nie przejmować i trudno się im dziwić. Jako fandom traktujemy przesłanki takie jak kanoniczność czy wkład Akiry Toriyamy śmiertelnie poważnie i jesteśmy gotowi zbojkotować wszystko, co nie może się tym pochwalić. Spójrzcie na zwiastuny kilku ostatnich kinówek. Wszystkie są reklamowane nazwiskiem twórcy mangi. Sądzicie, że to przypadek albo uprzejmość? Że jest ono tak wyeksponowane? Może po części, ale ja widzę w tym przede wszystkim strategię biznesową. Jeżeli uważnie obserwujecie najnowszą historię Dragon Balla, łatwo zauważycie, że Toei śledzi nastroje wśród fanów. Sądzę, że mogli dostrzec, jak nasz fandom deprecjonuje te produkcje anime, które nie są oparte na historiach Toriyamy, więc postanowili zintensyfikować współpracę z nim, aby zwiększyć szanse swoich kolejnych projektów na sukces. Wróćmy do głównego tematu. Wiemy już, że ewentualny kanon DB to dzieło wychodzące od fanów, dla fanów i pozbawione błogosławieństwa z góry, od twórców. Spróbujmy więc zastanowić się, jak powinien on wyglądać. Już ustaliliśmy, że pojęcie kanonu jest powiązane z kategorią prawdziwości. Jeżeli spojrzymy na ogół historii przedstawionych w ramach danej serii jako na relacje historyczne z fikcyjnego świata, łatwiej będzie nam to zrozumieć. Budując kanon, wybieramy te fabuły, które są zgodne z prawdą, najczęściej wyznaczaną przez najbardziej pierwotne dzieła we franczyzie, tak zwane teksty założycielskie. W przypadku Dragon Balla jest to wszystkie 519 rozdziałów oryginalnej mangi Akiry Toriyamy, powstałe w latach 1984-1995. Istnieje jednak pewien zasadniczy problem. Nie ukrywajmy, zakres oddziaływania dużo szerszy niż manga ma adaptacja anime od studia Toei Animation. Doskonale wiemy, że istnieją liczne różnice między nią a pierwowzorem, przede wszystkim autorskie dodatki twórców anime określane nazwą filler. Są też dużo głębiej zintegrowane zmiany, których nie sposób po prostu wyciąć, na przykład zmienione kwestie postaci. Mamy więc dwie możliwości: albo całkowicie odrzucić anime jako wtórne wobec mangi, albo podjąć się budowy dwóch kanonów. Drugie z rozwiązań wydaje się mniej inwazyjne, więc tutaj je zastosuję. Mamy już punkt wyjścia w postaci dwóch osi czasu. Na jednej całość mangi Toriyamy, a na drugiej 153 odcinki anime Dragon Ball oraz 291 odcinków Dragon Ball Z. Trzeba wykonać kolejny krok, czyli spośród pozostałych historii ze świata Smoczych Kul wybrać te, które mogą współistnieć w tym samym kontinuum z wymienionymi tekstami założycielskimi. Na mangowej linii czasowej zapewne powinien znaleźć się chronologicznie wcześniejszy Jaco z Galaktycznego Patrolu i towarzyszący mu Dragon Ball Minus. Naturalnym krokiem jest także dodanie mangi Dragon Ball Super. Niejako dla uzupełnienia tej ostatniej z wymienionych pozycji warto byłoby uwzględnić również
filmy... Resurrection F i Broly. Jest to spowodowane tym, że również manga Super uznaje wydarzenia w nich opisane, a jednocześnie nie daje nam osobnej ich adaptacji. Witajcie. Mówi Erasy montujący film. Postanowiłem bezceremonialnie wtrącić się w wypowiedź bananowego doktora, aby rozjaśnić kilka kwestii i rozbudować oś o konieczne elementy. Pierwszym dodatkiem będzie historia znana pod tytułem Jo, Son Goku i jego przyjaciele powracają, której fabułę również należy przypisać Akirze Toriyamie. Podobnie do wychodzącego obecnie Dragon Balla Super, mangowa wersja tej historii nie wyszła spod pióra twórcy Smoczego Świata. Postanowiliśmy ją tu jednak zawrzeć z racji na wspomnienie postaci Tarbla w filmie Dragon Ball Super Broly, który umieściliśmy wcześniej na osi. Należy również wspomnieć, że zarówno manga, jak i OVA z 2008 roku przedstawiają identyczną historię. Z tego też powodu śmiało można zastąpić jedno drugim i na odwrót. Jednak jako już prezentujemy teraz oś mangową, priorytet będzie miała manga. Z tego też powodu film Battle of Gods lub saga Battle of Gods nie są tu wspomniane. Zaś w przypadku Resurrection F na osi widnieje filmowa adaptacja, gdyż anime wydłużało historię i dodawało do niej filler, co można uznać za swego rodzaju ingerencją w wizję Toriyamy. Drugim dodatkiem będzie zaś seria one-shotów Nekomajin i Nekomajin Z, będące luźnymi historiami dziejącymi się po oryginalnej mandze. Wprawdzie mają one charakter autoparodiowy, ale przed nami jest jeszcze jedna pozycja, niedalece odbiegająca stylem od Nekomajina, więc nic się chyba nie stanie, jeśli ta seria znajdzie się na osi. Tym sposobem zebraliśmy wszystkie historie osadzone w mangowym kanonie uniwersum Dragon Balla, które można przypisać Akirze Toriyamie czy uprawomocnionemu ostatnio Toyotaro. Pozostałe, których autorstwo należy do innych osób, często można pojmować jako materiały promocyjne do filmów, odcinków specjalnych anime czy gier wideo, a poza tym często kłócą się ze stojącymi wyżej w hierarchii dziełami Toriyamy, więc sądzę, że można je pominąć. Intrygująca pozostaje kwestia współistnienia w jednym kontinuum Dragon Balla i Doktora Slumpa, o czym może świadczyć gościnne wystąpienie bohaterów z tej drugiej z wymienionych serii w sadze armii Red Ribbon. Jeżeli manga Dr. Slump miałaby znaleźć się na naszej linii czasowej, to w zasadzie trudno określić, w którym miejscu należałoby ją umieścić, gdyż używa się w niej innego kalendarza niż w świecie Smoczych Kul. Pozornie mogłoby to dyskwalifikować umieszczenie Dragon Balla i Doktora Slumpa na jednej osi czasu, ale sądzę, że wziąwszy pod uwagę swego rodzaju spontaniczność Akiry Toriyamy, można to nawet zaakceptować. Sugerowałbym zatem umiejscowienie Slumpa tuż przed pierwszym rozdziałem Dragon Balla, jako że autor zakończył tę mangę przed rozpoczęciem kolejnej. Tak, zdaje się, że mangowa linia czasowa tak właśnie by wyglądała. Teraz pora zająć się dużo trudniejszym i bardziej skomplikowanym anime. Obok Dragon Balla i Dragon Ball Z ukazywały się sygnowane tymi samymi nazwami tak zwane kinówki. Wszyscy znamy te filmy i kojarzymy, jaki jest z nimi główny problem, widoczny przede wszystkim w tych spod znaku Zetki. Są napisane w taki sposób, że nie ma możliwości pogodzenia ich z wydarzeniami właściwych serii, a nawet w większości przypadków na umieszczenie w konkretnym momencie historycznym świata Smoczych Kul. Wyjątkiem jest być może film kinowy Dragon Ball Z numer 13, który, jak można się domyślać, dzieje się już po zakończeniu właściwej części sagi Majina Buu, więc nie koliduje z żadnymi wydarzeniami, co najwyżej z informacją, że czas pomiędzy pokonaniem Buu a 28. Tenkaichi Budokai przebiegł w pokoju, ale z tym nie zgadza się również całość Super, więc na razie nie mówmy o tym. Osobiście lubię kinówki przyporządkowywać nie do konkretnych punktów, lecz do odpowiadających im sag. Pierwszą, drugą i trzecią do sagi Saiyan, czwartą, piątą i szóstą do sagi Freezy, siódmą, ósmą i dziewiątą do sagi Cella, a 10., 11., 12. i 13. do sagi Buu. Filmy spod szyldu Dragon Ball nie do końca dają się przyporządkować do sag, więc po prostu zestawiam je z odpowiednio zatytułowaną serią anime. Ale
Kinówki to jest jeszcze mały kłopot. Co z odcinkami specjalnymi? Ten o Trunksie na pewno trzeba uwzględnić, gdyż istnieje nawet w mandze i jest jej ważnym uzupełnieniem. A ten o Bardoku jest powiązany z Dragon Ball Z, a nawet Sky. Bardock z charakterystyczną opaską na czole pojawia się również na kartach mangi. Czy to nie stawia pod znakiem zapytania statusu minus? Tymczasem nie jest zgodny nie tyle z mangowym one-shotem Dragon Ball Minus, co z filmem Dragon Ball Super Broly, który na nim bazuje, a co za tym idzie z dużą częścią Super. O ile nie z całym. No właśnie, Super. Toei przyznaje się do niego, ale również do GT. Nie trzeba jednak genialnego umysłu, żeby wiedzieć, że te dwie serie są ze sobą fundamentalnie sprzeczne. Przynajmniej na dzień dzisiejszy. Skoro mowa o Super, to można się również zastanowić, czy powinno być zestawiane z Dragon Ball Z, czy może z Dragon Ball Kai. To pierwsze ma w sobie wiele sporzuconych w super fillerów, ale to drugie również nie porzuca ich wszystkich. Ile kinówek koniecznie musimy uwzględnić, jeżeli chcemy zaakceptować GT? Uznajemy Battle of Gods i Resurrection F, czy dwie pierwsze sagi Superki. Chwila, moment. My tu gadu o anime. A jaki w końcu jest status gier? A anime Super Dragon Ball Heroes? Niby materiał promocyjny. A może? I co z tym Gregorem? Kim on w końcu jest? Czy istnieje naprawdę? Czy siedzi tylko w mojej głowie? Jak mogliście zobaczyć i usłyszeć, postulat wewnętrznej niesprzeczności w stosunku do anime rodzi pewne problemy. Wygląda na to, że nie da się po prostu skonstruować tutaj jednego kanonu, tylko wiele jego alternatywnych wersji. Na przykład może istnieć kanon z Zetką, a może istnieć, nawet prędzej, taki Sky. Uwaga! Może istnieć taki Super i taki z GT. Oczywiście, niektóre media są ze sobą mocno połączone. Nie można zostawić sobie Super bez jej kinówek i vice versa. Trudno uznawać film kinowy Z numer 12 bez filerowej sagi turniejów w zaświatach i tak dalej. Myślę jednak, że niektórzy z was mogą nadal nie być do tej dziwnej swobody przekonani. W końcu fani już niejednokrotnie próbowali odsiać ziarna od plew i stworzyć wykaz tych jedynych, prawdziwych, kanonicznych odcinków anime i tym podobnych. Wszystko na zasadzie zgodności przedstawionych wydarzeń z mangą. Zamierzam jednak uderzyć również w to, być może psując niektórym z was dzień, za co z góry przepraszam. Zapraszam teraz Erasiego, który opowie wam nieco więcej o wewnętrznych sprzecznościach serii, często wywołanych przez samego Akirę Toriyamę. Witam. Myślę, że na tym etapie można już zauważyć, iż animowana kontynuacja naszej ulubionej serii często ma problemy z zachowaniem spójności. Z tego też powodu wiele osób woli kurczowo trzymać się mangi oraz jej różnych kontynuacji i spin-offów, rzecz jasna stworzonych pod nadzorem lub przez samego twórcę Dragon Balla. Niestety i to myślenie może okazać się zwodnicze, gdyż Toriyama, jak to człowiek, jest skłonny do popełniania błędów. Należy zacząć chyba od tego, że ostatnie rozdziały pierwotnej mangi niejako wykluczają możliwość powstania interquela, który działby się pomiędzy jej zakończeniem a sagą Majina Buu, ze względu na informację o tym, że Goku i Bulma nie widzieli się od 5 lat i przede wszystkim dlatego, że ostatnie lata tego dziesięciolecia miały być jakkolwiek spokojne. W taki sposób wykluczamy Super oraz towarzyszące mu filmy. Następnie musimy sobie powiedzieć o mangowej adaptacji Jo, Son Goku i jego przyjaciele powracają. Prawdą jest, że niespecjalnie gryzie się z informacjami zawartymi w ostatnich rozdziałach Dragon Balla. Jednak nadal doszło w niej do pewnego niedopatrzenia, które uniemożliwia tej historii pozostanie na osi mangowej. Mianowicie chodzi tu o udział postaci Gregorego, który, jak dobrze powinniśmy już wiedzieć, w mandze nie występuje. I nie byłby to aż tak wielki problem, gdyby nie to, że Gregory, podobnie jak północny Kaio i Bubbles, jest martwy, najprawdopodobniej również po samodestrukcji Cella. Kolejną sprawą jest Jaco z Galaktycznego Patrolu, a w zasadzie jego część.
Dragon Ball Minus. Choć inny wygląd Bardoka i małego Goku można racjonalnie wytłumaczyć, to Minus boryka się ze znacznie większym problemem. Zapomina bowiem, że różnica wieku między Goku a Bulmą nie wynosiła 2 lat, tylko 4, co dowiadujemy się dopiero w sadze 21 Tenkaichi Budokai. Taka pomyłka, jeśli chodzi o oś czasu, jest krytyczna i nieważne jakbyśmy się nad tym głowili, niemożliwym jest pogodzenie ze sobą tych sprzecznych informacji. Minus również wypada. Choć ułożona wcześniej przez bananowego doktora oś mangowa nie zawierała tego elementu, nie można o nim nie wspomnieć. Chodzi mi tu o wywiady z samym autorem Dragon Balla. W obecnych czasach stanowią istotne źródło informacji o świecie przedstawionym, jednak i one często zawodzą, bo to właśnie z nich możemy dowiedzieć się choćby, że Majin Buu nie był stworzony przez Bibidiego, którego relacje z Babidim również zostały zmienione, tylko że jest przedwieczną istotą, która powstała wraz ze wszechświatem, jedynie później została poskromiona, co oczywiście przeczy samej mandze. A na sam koniec zostawiłem crème de la crème, czyli sytuację, gdy manga przeczy sama sobie. Mogą być to sprawy błahe, jak na przykład to, że numerek wylosowany przez Krillina na turnieju sztuk walki w wyniku pomyłki zostaje zmieniony, po sceny, które musiały być żywcem pozmieniane. Być może niewielu z was wie, że oryginalnie Trunks nie przestrzegał Goku przed 17 i 18, tylko mówił o 19 i 20, którzy mieli zabić doktora Gero. Tak, zgadza się. Oryginalnie doktor Gero nie miał być androidem, a tym bardziej 20. Z racji na nagłe zmiany fabularne, Toriyama zrezygnował z tego pomysłu. Warto również dodać, że twórca Świata Smoczych Kul dwukrotnie zapomniał o tym, jaki kalendarz obowiązuje w jego uniwersum. W Doktorze Slumpie, który miał swój crossover z Dragon Ballem, Toriyama posługiwał się kalendarzem gregoriańskim i, co istotniejsze, ustalił, że wydarzenia tej mangi odbywają się w XX wieku. Później jednak Toriyama zmienia zdanie, na co wskazuje modyfikacja kalendarza, która mówi nam, że wszystkie wydarzenia mające do tej pory miejsce odbywały się w fikcyjnych latach 700, co przyjęło się na stałe. Z kolei inną, nieprzyjętą zmianą jest ta, którą poznajemy, gdy Cell ogłasza światu organizowany przez siebie turniej. Stwierdza wtedy, że odbędzie się w wyimaginowanym miesiącu M, co wskazywało na to, że Toriyama chciał dać sobie jeszcze większą swobodę dotyczącą osi czasu w serii. Jego plan się jednak nie powiódł, gdyż data 17 M kolidowała z ustalonym wcześniej 12 maja oraz tym, że jeśli dodamy 9 dni, które Cell daje Goku i reszcie na przygotowanie do gier Cella, najwcześniejszą datą odbycia się turnieju powinien być 21 maja. Późniejsze wydania mangi korygują te błędy. No więc możecie teraz powiedzieć, i co to ma do rzeczy? Mniejsze błędy wystarczy zignorować. Większe zostały skorygowane i trzymajmy się tego, co wyszło spod pióra Toriyamy. I ja chciałbym tak na to patrzeć, ale prawdą jest, że nawet sam święty Graal, jakim jest oryginalna manga, nie może być w pełni nazwany mangą Toriyamy. Pomijając to, że Akira inspirował się przeróżnymi rzeczami tworząc swoje dzieło, musimy pamiętać o tym, że na jego pierwotne 42 tomy mangi wpływali edytorzy. Zarówno ci, którzy współpracowali z nim w danym momencie, jak i ci, którzy robili to dawniej. Szczególnie widoczne jest to w sadze Cella, gdzie historia kilkukrotnie zmienia swój kierunek przez rady Kazuhiko Torishimy, który uważał, że staruszek i gruba oraz jakieś bachory nie nadają się na głównych antagonistów sagi. Z kolei Yu Kondo kilkukrotnie krytykował wygląd Cella, przez to twórca Dragon Balla musiał co rusz dawać mu nowe formy. Co z tego mamy wynieść? To, że ani słów, ani samego tekstu założycielskiego Toriyamy nie możemy brać za jego czystą, niezmąconą wizję, czyli inaczej, kanon. No. I co teraz? Wiem, co powiecie. Kanon umarł! Kanon nie żyje! Myśmy go zabili! Jakże się pocieszymy, mordercy nad mordercami. Największe i najmożniejsze, co Dragon Ball dotąd posiadał.
krwią spłynęło pod naszymi nożami. Kto zetrze z nas tę krew? Jakaż woda obmyć by nas mogła? Jakież uroczystości pokutne, jakież igrzyska będziemy musieli wynaleźć? Nie jestże wielkość tego czynu za wielka dla nas? Czyż nie musimy sami stać się Toriyamami, by tylko zdawać się jego godnymi? Zachód upadł. Nie martwcie się jednak. Nasza krytyka jest świadomie nieco przedramatyzowana i faktyczny rozmiar katastrofy nie jest aż tak wielki. Nie jesteśmy skazani na anarchię. Jeżeli tylko chcecie, możecie też uznać absolutny prymat Toriyamy i uważać każde jego nowe słowo i każde jego nowe dzieło za posiadające priorytet nad dziełem poprzednim. Takim sposobem autor stałby się jedynym dysponentem prawdy w swoim uniwersum. Zważywszy jednak na wspomnianą już spontaniczność naszego drogiego mangaki i, powiedzmy to wprost, częste zaprzeczanie samemu sobie, wydaje mi się to rozwiązaniem ryzykownym. Ja mam dla was inną propozycję, którą postanowiłem pół żartem, pół serio nazwać mądrze brzmiącym mianem relatywizmu kanonicznego w świecie Dragon Balla. Proponuję przede wszystkim nie traktować kategorii kanoniczności zbyt poważnie, a już na pewno nie otaczać jej swego rodzaju bałwochwalczą czcią, która wymusza od nas odrzucenie wszystkich przebrzydłych, niekanonicznych mediów Dragon Balla z wrogiem numer 1 przeciętnego fana, czyli nieszczęsnym GT na czele. To, co powinno się dla nas liczyć przede wszystkim, to jakość. Jeżeli uważasz, że jakaś kinówka Z jest lepsza od filmu Dragon Ball Super, powiedz to. Nie czuj się niczym ograniczony. Jeżeli sądzisz, że jakaś saga Dragon Ball GT jest lepsza od jakiejś sagi Dragon Ball Z... Tak, dokładnie. Jeżeli uważasz, że jakaś saga GT jest lepsza nawet od jakiejś sagi Z, to nic nie powinno stać na twojej drodze do wyrażenia swojej opinii. Oczywiście, jeśli tylko robisz to merytorycznie. Zbyt długo odrzucaliśmy niektóre części franczyzy Dragon Ball tylko dlatego, że w obiegowej opinii nie przynależą do kanonu. I zdecydowanie zbyt długo nie byliśmy w stanie uczciwie skrytykować tych uważanych za nienaruszalnie kanoniczne. Nie znaczy to, że na przykład filery są lepsze od tego, co naprawdę napisał Akira Toriyama, bo na ogół faktycznie nie są. Ale to jeszcze nie powód, aby nimi gardzić, przynajmniej nie z gruntu. Teksty założycielskie muszą być przez każdego z nas uznane, ale ze wszystkim, co pozostałe, powinniśmy dawać sobie pełną dowolność. Niech waszym kanonem będzie to, co uważacie za dobre i godne stania w jednym szeregu z wielkim pierwowzorem. Taką właśnie postawę wam polecam. Aha, jeszcze jedno. Pewnie się domyślacie, że również my, Front Wyzwolenia Dragon Balla, rozumujemy wedle przedstawionych założeń. Jeżeli się nie domyślacie, to cóż, teraz już wiecie. Mamy nadzieję, że uda nam się tym samym wnieść pewną świeżość do polskiego dyskursu na temat naszej ulubionej serii, a przede wszystkim szczerze zaciekawić was, naszych widzów, i pobudzić do krytycznego myślenia. Jeśli tylko uda się to osiągnąć, będziemy usatysfakcjonowani. Zapraszam do pisania pod tym filmem kulturalnych komentarzy, również takich z konstruktywną krytyką, a także do zostawiania polubień oraz subskrypcji. Mówił Bananowy Doktor. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam ciepło, cześć.